Witam Was dzisiaj na łowisku. Chciałem Wam pokrótce przedstawić, jakie są plusy oraz minusy stosowania peletu typu sticky. Dzisiaj ze sobą mam różny asortyment peletów typu sticky od 4 do 2 mm. Pokrótce powiem Wam, jakie są najważniejsze plusy tego peletu. Plus jest z peletu sticky taki, że on jest pokryty substancją, która powoduje, że on się fajnie nam się skleja, dokleja. Dzięki temu możemy sobie szybko przyjechać na łowisko, zalać jedną taką paczuszkę, gdzie znajduje się 650 gram, 105 ml wody. Ja używam sobie małego kubeczka Prestona, takie dwie miareczki to jest akurat równo 150 ml wody. Jakie są plusy również stosowania tego peletu? Świetnie nadaje się do łowienia na dalszej odległości. Mamy pewność, że ten pelet fajnie nam się trzyma w podajniku i dzięki temu, posyłając go na daleką odległość, podczas lotu on nam się nic nie odrywa. To jest jeden z wielu plusów. Następny, troszeczkę możemy zauważyć, że pelety typu sticky selekcjonują nam ryby. Dlaczego? W czasie opadania mamy pewność, że nam żadne drobinki peletu opadanie na dno nam się nie odrywają. To znaczy, jak w łowisku mamy drobną rybę, a chcemy łowić tylko grubszą rybę, to w czasie wpadania nam się nic nie odrywa, tak jak to na przykład jest w czasie stosowania zanęty, gdzie nam powstaje chmura, a tutaj tego nie ma i dzięki temu możemy troszeczkę wyselekcjonować większe ryby. Następny jego plus jest taki, że fajnie możemy uzyskać również kulę do nęcenia, tak? On się fajnie klei, mocno się klei. Jeszcze możemy następnie wziąć mokrą ręką, wziąć sobie, dognieść tą kulę i posłać na taką odległość, jaką chcemy z ręki albo z procy i dzięki temu ten pelet troszeczkę wolniej nam pracuje, czyli mamy fajny efekt, osiągamy w czasie donęcania naszego łowiska. Przejdziemy teraz do przygotowania tego peletu. Pokażę Wam, jak należy go fajnie, szybko i ekspresowo przygotować, czyli to, co powiedziałem na początku, że przyjeżdżając na łowisko możemy bez większych problemów go sobie przygotować, czyli paczuszkę. Jedną całą paczuszkę wysypujemy sobie do swojego podajnika, ja w tym przypadku mam to wiadro. Biorę dwie miareczki wody, czyli to jest 150 ml. Raz, dwa i koniec. Nic więcej na nie potrzeba. Prosto, łatwo, skutecznie. Jest to rewelacyjne. Bierzemy, mieszamy ręką i czekamy. Co jakiś czas należy taki pelet podejść, przemieszać ręką, żeby właśnie ta woda sobie zaczęła się ładnie wiązać z peletem, a w tym czasie możemy przejść sobie do przygotowania swojego stanowiska na wędkowanie. Łapię taką strukturę, troszkę jak to mówi się z włoskiego makaronu, al dente. Co nam to daje? Uzyskujemy na zewnątrz gąbeczkę, a w środku on jest twardy. Fajny, nowy sposób, który może trochę skusić ryby na zasadzie twardego peletu, którego wrzucamy do wody. Dlatego, że twardy pelet też jak wrzucamy do wody, on jest twardy, znaczy on jest miękki i robi się w wodzie, a w środku ta struktura cały czas twardego peletu jest lekko twarda i to może właśnie kusić rybę. I podobny efekt możemy uzyskać właśnie w pelecie typu sticky. Ja teraz zalałem i już widać, że ta woda ładnie się wchłania. Od czasu do czasu należy sobie przemieszać i koniec. Nic więcej. Czekamy. Zobaczcie, minęły akurat już 2-3 minuty od momentu, gdy wlałem wodę, a ten pelet już mogę ładnie, swobodnie już formować. Gdybym chciał bardzo szybko przystąpić do wędkowania, ja już mogę to uczynić. W wiaderku już nie widzę nigdzie swobodnie pływającej wody. Woda już się wiąże z peletem, a w pierwszej kolejności właśnie wiąże się z tą substancją klejącą, która jest pokryty ten pelet. Czyli na szybko już pelet mogę wziąć sobie, przygotować do wędkowania, a nawet mogę nim nabyć podajnik. To jest rewelacyjne. Ale jednak, żeby ten pelet nabrał swojej pełnej właściwości, musimy jednak jeszcze troszeczkę poczekać i wtedy on się będzie świetnie formować i nabije tej właśnie struktury, której ja mówię sobie, będzie lekko al dente. Czekamy. Minęło nam równe 10 minut od momentu, kiedy ja wlałem 150 ml wody. Pelet jest fenomenalny. Zobaczcie, ładnie nam lekko napęczniał. Pięknie się prezentuje. Jest dla mnie ładny, równy i pięknie się klei. I to jest właśnie magia całego sticky. Daje nam pewność,
dobrego ułożenia się w podajniku, w każdym podajniku, czy to może być Duro Banjo, czy to może być normalnie podanie do metody, czy nawet i pellet feeder, pięknie się nam dokleja, ale nie zachowuje się tak, jakby był zbetonowany. Zobaczcie, ładnie się osypuje. Magia właśnie sticky. Pamiętajcie, że seria peletów sticky nie tylko jest pelet 2 mm, który ja dzisiaj przygotowałem, bo również jest pelet 4 mm. Duży pelet fajnie nam może selekcjonować i ja używam głównie też 4 właśnie sticky do selekcjonowania troszeczkę większych ryb, ale żeby wypełnić tą przestrzeń między 4, ja sobie najczęściej po prostu mieszam pelet sticky 4 i 2 mm. Wkładam to do wiaderka i również zalewam 150 ml wody. Czyli szybko mam przygotowany pelet, fajny, ładny, gruby i drobniejszą strukturę, który wiem, że zawsze pewnie doleci mi na dno i zawsze mogę go posłać pewnie na dalsze odległości. To są właśnie główne cechy sticky. No i to, co ja powiedziałem, po przyjściu na łowisku szybko, ładnie, skutecznie, bez większych problemów zawsze będziecie mieli powtarzalny pelet. Na początku z taką strukturą, jak mówię, al dente, czyli na zewnątrz jest lekko mięciutki, w środku ma tą twarde, swój rdzeń, idealnie się układa. Mam nadzieję, że Wam się sprawdzi i będziecie zadowoleni z niego, tak jak ja jestem. Dziękuję bardzo.